Gruntowy wymiennik ciepła. Dlaczego mi się to opłaca? Czy skały mogą filtrować powietrze? Jak zrobiłem to wszystko w pojedynkę? Zapraszam do oglądania. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam jeden ze sposobów na pasywne pozyskiwanie energii w systemie wentylacji. Dobra wentylacja budynku to podstawa dla zdrowego życia jego mieszkańców. Ale wymiana powietrza to również spore straty energii. Zimą na podgrzewanie, a latem na schładzanie dostarczanego powietrza. Rozwiązaniem minimalizującym ten problem jest GWC. GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła, to urządzenie wspomagające pracę systemu wentylacji poprzez zmniejszenie wahań temperatury dostarczanego powietrza. Jeżeli chodzi o budowę, to wyróżniamy dwa podstawowe typy: GWC przeponowe, czyli takie, w którym przepływające powietrze jest oddzielone od gruntu membraną, np. GWC rurowe, oraz GWC bezprzeponowe, czyli takie, w którym przepływające powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem. Tutaj wyróżniamy GWC żwirowe oraz płytowe. I właśnie to ostatnie znalazło się pod moim budynkiem. Dlaczego pod domem? O tym opowiem w dalszej części odcinka. No dobrze, ale jak to działa? Już tłumaczę. Latem gorące powietrze zasysane do wymiennika zostaje ochłodzone, a dodatkowo przez znaczną różnicę temperatury wykrapla się z niego nadmiar wilgoci. W wymienniku przeponowym wykroplona woda musi być cyklicznie odpompowywana, a w bezprzeponowym wsiąka w grunt. Zimą sytuacja jest odwrotna. Zimne powietrze wpadające do wymiennika zostaje podgrzane, a w wymienniku bezprzeponowym dodatkowo nawilżone. Są jeszcze wymienniki glikolowe, ale te działają zupełnie inaczej i pominiemy je w tym filmie. Wymienniki bezprzeponowe mogą być również wyposażone w warstwę filtracyjną z kruszywa. Ja do filtracji powietrza zastosowałem zeolit. Jest to skała pochodzenia wulkanicznego o porowatej strukturze, która dzięki swoim właściwościom działa jak filtr dla różnego rodzaju drobnoustrojów, zapachów czy niektórych szkodliwych substancji. No dobra, ale dlaczego mój wymiennik wylądował pod budynkiem? Żeby GWC działało, musi zostać zamontowane w warstwie gruntu o stałej temperaturze, którą utrzymuje bez względu na porę roku. Zazwyczaj taka temperatura panuje na głębokości poniżej 4 metrów i wynosi około 7 do 10 stopni Celsjusza. Niestety często na takich głębokościach pojawiają się wody gruntowe, które uniemożliwiają budowę GWC bezprzeponowego. Dlatego takie wymienniki montuje się dużo płycej pod powierzchnią gruntu, a stałą temperaturę zapewnia dodatkowe ocieplenie wymiennika od góry. Taka izolacja oraz kolejny wykop to dodatkowy spory koszt, którego można uniknąć dzięki montażowi pod budynkiem, a więc pod poziomą izolacją termiczną. Czyli w skrócie redukujemy koszty. Teoria za nami. A jak to wyglądało w praktyce? Pracę rozpocząłem od zagęszczenia terenu wewnątrz obrysu fundamentów w miejscu, w którym miał powstać wymiennik. Następnie rozłożyłem geokratę, której zadaniem jest stabilizacja gruntu pod wymiennikiem i zasypałem ją mieszaniną żwiru i piasku według zaleceń producenta. Stop! Jeszcze o czymś zapomniałem. Dodatkowo pod geokratą oraz obok wymiennika na takiej samej głębokości umieściłem rurki, w których w przyszłości będą zamontowane czujniki temperatury. Dzięki nim sprawdzimy, czy niektóre obawy związane z GWC są podstawne. Wyjaśnię to szerzej na końcu materiału. No dobra, lecimy dalej. Po zasypaniu geokraty całość została ponownie zagęszczona. Teraz już po raz ostatni. Na tak przygotowanym podłożu rozłożyłem linię kroplującą. Zaraz, o tym wcześniej nie było mowy. Tak, linia kroplująca to dodatkowy element, w jaki można wyposażyć wymiennik. Zwilża ona złoże zimą, gdy powietrze jest bardzo przesuszone, a wilgotność zawarta w gruncie nie jest wystarczająca. Następnie wszystko przykryła drobna siatka zapobiegająca mieszaniu się kruszywa z gruntem. Teraz przyszła pora na gwiazdę programu, czyli zeolit. Kilkucentymetrowa warstwa w zupełności wystarczy. Kolejny etap to już coś fajniejszego i o wiele lżejszego. Układanie płyt wymiennika, a potem kolejne uzbrajanie ich w grzebienie, kolektory zbiorcze oraz kanały łączące czerpnie z wymiennikiem i doprowadzające powietrze do budynku. Zabawa jak z układaniem Lego. Tu mała wskazówka.
Warto na etapie wykonywania fundamentów przygotować przepusty na wyjście do czerpni powietrza, jak również do innych przyłączy, np. kanalizacyjnych i elektrycznych. Przygotowane przepusty znacznie ułatwiają pracę w kolejnych etapach budowy. Gdy wszystko mamy zmontowane, przychodzi pora na zalanie wymiennika betonem. Chodzi tutaj o pokrycie karbowanych płyt w celu ich wzmocnienia. Teoretycznie same płyty pod takim naciskiem dałyby radę, ale wymiennik ma dorównać żywotnością budynku, a tworzywo w tak długim czasie może się zniekształcać, a tego byśmy nie chcieli. Wokół wymiennika warto wykonać drenaż, aby mieć pod kontrolą poziom wód gruntowych i zabezpieczyć wymiennik przed zalaniem. Bo jak wiadomo, wymiennik zalany wodą po prostu nie działa. Ja poszedłem trochę inną drogą i wykonałem drenaż opaskowy całego budynku. Jest to jedno z rozwiązań zalecanych przez producenta. Całość prac wykonałem samodzielnie, bez użycia ciężkiego sprzętu, no poza zagęszczarką. Wymiennik GWC montowałem przez 4 dni, a drenaż opaskowy przez 5. Do budowy wymiennika i drenażu zużyłem 7 ton żwiru, 10 ton piasku i 1 m3 betonu. A ile to wszystko mnie kosztowało? Wymiennik z wszystkimi dodatkami typu piasek, żwir i beton to koszt około 16 000 złotych, a koszt drenażu to około 2000. Można zrobić to taniej, ale ja wybrałem sprawdzone i otestowane produkty. Pewnie część z Was powie, że zamiast GWC lepiej i taniej jest używać nagrzewnicy wstępnej w centrali wentylacyjnej, a w upały schładzać budynek klimatyzacją. W systemie off-grid każdy zaoszczędzony lub pozyskany watt energii jest na wagę złota, a wydatek na GWC pozwala zaoszczędzić przy budowie magazynu energii. Dodatkowo mamy takie korzyści jak filtracja i regulacja wilgotności, której nie da nam klimatyzator. Co do GWC pojawia się sporo pytań. Czy nie wychładza gruntu pod budynkiem? Jak wygląda zeolit po kilku latach użytkowania? Czy wymiennik bezprzeponowy nie zwiększa stężenia radonu w budynku? To wszystko postaram się sprawdzić, m.in. dzięki dodatkowym czujnikom temperatury zamontowanym pod budynkiem, przez okresowe inspekcje wymiennika kamerą endoskopową oraz badanie jakości nawiewanego powietrza, także pod kątem stężenia radonu. To już koniec tego odcinka. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film się podobał, to zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę i subskrybowania kanału, żeby nie przegapić omówienia kolejnych etapów budowy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!